Proszę pana, były 3 kategorie zdrowia w obozie. Przepraszam, nie 3, 4. Pierwsza, zdolny do roboty. Druga kategoria, już osłabiony. Trzecia kategoria to dystrofia, nie nadający się do roboty, osłabiony zupełnie. I czwarta kategoria, inwalida. Bez ręki, bez nogi, jakiś tam, proszę pana, wie pan, ulomny, szmergnięty, bo też tacy byli. Mycie, sprzątanie polegało na tym, że zlewało się wodą podłogę i takim ściągaczem goniło się wodę pod podłogę, gdzieś tam, wie pan, pod spód, między fundamenty. I jak był obchód, podłoga była mokra, znaczy, że jest czysta. Tak wyglądało mycie. Szczury latały wieczorem, proszę pana, po nocy, po tych pokojach jak koty ogromne. Myśmy robili polowania z tym Witkiem Bulejem, z fryzjerem szpitalnym. Zatykało się wszystkie dziur było na sali takiej szpitalnej od groma i trochę. I tymi dziurami szczury chodzili, kiedy chciały. Facet umarł, położyli go 24 godziny, leżał na sali, na której zmarł. Dopiero go zabierali, taki był widocznie przepis, zabierali do pochówku. Też latem pół biedy, a zimą, jak było mróz, zakopali, aby śniegiem przykryli. Wrony ciągały na wiosnę, jak odtajało. Dosyć, że, proszę pana, szczury potrafiły przez noc obgryźć wargi, nos, opuszki palców, brwi, to co miękkie, uszy, oblomotać zupełnie. Szczury potworne, ryże z czarną pręgą przez grzbiet, olbrzymie. Proszę pana, był w obozie pan Gundlach, nie wiem, czy słyszał pan takie nazwisko, on był synem. Wszystkie te zbiory jeszcze przedwojenne zwierząt w Muzeum Białowieskim to jest robota Gundlachów, specjaliści. I on z synem, proszę pana, trafił do obozu. Chyba dzięki podkablowaniu przez miejscową ludność, czy białoruską, czy inną, trudno mi powiedzieć. I on Sowietom, proszę pana, polowali, przecież ta kadra polowała, przynosili mu, proszę pana, skóry i on oprawiał. Robił, można powiedzieć, no, wypychał. I szczury wypychał między innymi. Mówię, olbrzymie szczury, takich szczurów u nas nie ma. Pan go przyparł na sali, proszę pana, to na pana skakał. No, jego trzeba było ciapnąć od razu w powietrzu, jak leciał. Bo był tak, bronił się, no. Jerzy Henryk Gundlach urodził się w 1902 roku w Rosji. Ojciec Emil był zesłańcem. W 1922 roku był w grupie specjalistów, którzy w Puszczy Białowieskiej tworzyli muzeum i rezerwat. W 1931 roku podjął pracę preparatora w Muzeum Przyrodniczym w Białowieży. Jego dziełem była większość eksponatów, żubrów, ssaków i ptaków. Żona Eudoksja pracowała w Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży. W 1944 roku wraz z synem został wywieziony do obozu w Ostaszkowie. Jak ktoś gdzieś kiedyś zrobił jakąś dziurę po jakimś gwoździu, coś takiego, a pan w tą dziurę wetknął palec, to krew wypływała. Tam było tyle pluskiew. Do tego stopnia, że kładli się, proszę pana, na stołach na środku sali. Był taki długi stół z okrąglaków zrobionych, bez żadnego blatu, tylko okrąglaczki. Nogi stołów wstawione były w bańki po konserwach, napełnione jakimś tam mazutem, olejem, tam, żeby te pluskwy nie wlaziły, bo tak to z podłogi wlaziły, a pluskwa szła po ścianie. Szła, proszę pana, za temperaturą na sufit i spadała na para z góry. Czuła, że ciepło, spadochroniarz będz i pana opieprzała. Pluskiew była niesamowita ilość, oprócz tego wszy. Sowieci nie pozwalali spać na podwórzu, mimo że bywały nocy cieple, nie wolno było spać na dworze. Zawlekli, proszę pana, pluskwy na strychy w barakach, czyli baraki stały się nieosiągalne. No i żeśmy znaleźli miejsce na magazynie żywnościowym. Jeden z takich murowanych budynków starych
który, można powiedzieć, biegł przy samych drutach kolczastych. Od nas było widać sąsiednią wieżyczkę. Tam były takie klamry powstawiane, wie pan, w tej szczytowej ścianie i można było wejść do drzwiczek, które były w drewnianym tym przepierzeniu górki, bo górka była drewniana. Dach, ta więźba dachowa drewniana, to były mury. Murowany budynek, parterowy. Nas tam młodych, jak nie pamiętam, 8, więc jak 8 nie było. W każdym razie myśmy tam nocowali chyba 2 czy 3 dni spokojnie. No i któregoś razu, proszę pana, wystrzały, alarm, obudziło nas. Wyglądamy, co się dzieje. Proszę pana, z tej widocznej od nas wieży, paręset metrów od nas, facet strzela rakietami. Bieganina po obozie. Zjeżdżamy, można powiedzieć, z tego strychu w trybie szybkim. Obok, można powiedzieć, po drugiej stronie był parasol, gdzie stał Rumun z pieskiem. Ten Rumun przerażony stał, patrzył na nas, jak my zeskakujemy. On nie widział, jak myśmy nawet wchodzili tam. Ten Rumun prawdopodobnie spał pod tym parasolem. Pieska znęcono jakimiś granatami, ochłapami i można powiedzieć prostopadle do parkanu, tylko na ukos, dłuższą drogą przecięto, proszę pana, druty, ślady jak cholera, 2 facetów poszło. Trzymali nas na Apelplacu parę godzin, widno już się zrobiło, jeszcze nas trzymali, liczyli, to im za dużo wyszło, to im za mało wyszło, w końcu się doliczyli kto co i jak. Poszła, proszę pana, pogoń. Młodszego przyprowadzili gdzieś chyba w godzinach południowych. Zleli go strasznie to na Prachodnoj, bo był okropnie posieniaczony. Tak nie było mowy o jakimś biciu, wie pan, oficjalnym. Nieoficjalnie to robili, nikt tego nie mógł widzieć. Zresztą tam można było, proszę pana, złożyć zażalenie, że pana na przykład tam Jobów nasadził wartownik, pan mógł na niego naskarżyć. On nie miał prawa. Nie miał prawa ubliżać więźniowi. No, ty, faszystowska blać. To było na porządku dziennym. To się mu odpowiadało, ty sam faszysta. Dosyć, że proszę pana, ten młody to był chłopak inwalida. Miał pół uda, można powiedzieć, bez mięsa. Chodził, no, o lasce, kulał. Odłamek moździerzowy, coś takiego było. On był partyzantem ze Sztabina i należał czy do batalionów chłopskich, czy do Chlostry, chłopska straż. Z tym, że tam ponoć prężne koło tych Sybiraków w Sztabinie nie odpowiedzieli nic na ten temat. Czy był taki u nich, czy nie było. On wrócił. Nie pamiętam jego nazwiska, a ten, proszę pana, który uciekł, to się nazywał Dmochowski, Suwalczanin, ponoć partyzant. Niemcy go w jakiejś tam potyczce, proszę pana, dorwali, ranili, wieźli go zimą saniami do szpitala w Suwałkach. Niemcy poszli do szpitala, on im z tych Suwałk uciekł, ranny. Dosyć, że też był kulawy, inwalida, ranny. Chodził, proszę pana, o lasce. Ponoć 2 lata się ukrywał. Wielkie chłopisko. Po wojnie został komendantem więzienia w Suwałkach. Jako komendant przyjechał do obozu. Może swoimi współwięźniami, trudno mi powiedzieć. Dosyć, że Sowieci napisali, że został złapany. Z tego, co ja słyszałem, to nieprawda. W obozie go w każdym razie za mojej pamięci nie było. A z tego, co słyszałem później, już będąc na wolności, to prowadził skup makulatury i złomu w Suwałkach. Bo ich tam przyuważył jakiś strażnik kołchozowy, który pilnował kartofli, żeby nie kradli. Ten młodszy zapadł w kartofliskach i on tam w ten naś położył się, a ten większy, starszy, proszę pana, oni ponoć mieli pilę z sobą, siekierę mieli, bo tam tratwę mieli robić.
Ale wiem, że o tym drugim nie ma żadnej wzmianki, że uciekł. Sowieci bardzo dużo rzeczy kamuflowali. Nie podawali w ogóle do wiadomości. No wstyd, że facet zdał. Że w ogóle ucieczka była. Była masowa ucieczka, której Sowieci nie zanotowali. Nie wiem dlaczego. Uciekało, nie wiem, 10 czy 12 osób, w tym kobiety. I uciekał niejaki Basiński. Rozmawiałem z tym facetem. Bardzo przyjemny gość był. Co się okazało, Schutzmann niemiecki. Po niemiecki policjant. I tego Basińskiego, proszę pana, rosyjski podoficer Szalajew, straszny typ, przy obozie zastrzelił. Napisali, że podczas ponownej próby ucieczki, tu przy bramie go, proszę pana, trzepnął. Już jak ich przyprowadzili, złapali ich. Oni podobno jak wyszli z obozu, tunelem przecięli, proszę pana, kanał, ponoć z prześcieradł szpitalnych maskowniczych ubrania mieli. Proszę pana, przyprowadzili ich po kilkunastu godzinach. Gdzieś ich złapali, nie pamiętam, 7 czy 8 kilometrze gadka taka była. Pierwsza ucieczka, też napisali, że proszę pana został zastrzelony facet na dworcu. Przy wysiadaniu z pociągu chciał uciekać i został zastrzelony. Nieprawda. Przyprowadzili nas bez żadnego wystrzału do obozu. Ich było chyba 3 braci z Michałowa. Proszę pana, starsi ludzie, bracia. Jeden z nich miał szmerla, w każdym razie z workiem na plecach, który miał swój dobytek, szedł do Michałowa. Doszedł do drutów kolczastych. Przy drutach była tabliczka z trupią Lówko. Zapretne, że ona stoi strzelać budu. Teren zakazany stój, bo strzelam. 2 napisy. Dostał serię z wieżyczki. 24 godziny na obozowej alei leżał. Sowieci napisali, że on na dworcu został zastrzelony. Nieprawda. W obozie zginął.